Dzień dobry. Zaskoczenie to jeden z elementów narracji z powodzeniem wykorzystywanych w kinie. Widz lubi być zaskakiwany tym, co zrobi bohater lub jak zakończy się jego podróż. A co by było, gdyby odbiorca filmu dostał informację o tym, co się wydarzy? Czy poczułby się oszukany? Kino powinno nas zaskakiwać, dlatego twórcy nie przedstawiają na samym początku, jaki będzie przebieg wydarzeń. A jednak znany reżyser dokonał tego. Zrobił film, w którym na początku zostaje powiedziane, co nastąpi i to następuje. Tym reżyserem jest Ridley Scott, a filmem Adwokat z 2013 roku z doborową obsadą. Jednym się film podoba, inni uważają, że jest przegadany. I być może właśnie ten zabieg wywołał tak różne opinie. Ja nie będę oceniać filmu, a zajmę się tak odważnym pomysłem scenarzysty i reżysera na film. Autorem scenariusza jest pisarz powieści Cormac McCarthy, uznany za jednego z najlepszych pisarzy USA. Nawet na podstawie jednej z jego powieści powstał film To nie jest kraj dla starych ludzi braci Coen. Tym razem autor napisał scenariusz filmowy dla Ridleya Scotta. Pokażę Wam, jak w tym filmie twórcy łatwo zdradzają widzom, co będą oglądać i czy mimo wszystko zachowali przy tym element zaskoczenia. Film jest opowieścią o ludziach, którzy łatwo i szybko chcą zarobić duże pieniądze, wchodząc w układ z kartelem narkotykowym, ale biznes nie udaje się, a mafia wyznacza im srogą karę. W filmie widz dokładnie obserwuje, jaką karę otrzymują bohaterowie i na tym reżyser oparł główną dramaturgię. Na dosadnym ukazaniu strachu w panicznej ucieczce przed oprawcą, która okazuje się bezskuteczna. Dodam, że przed bardzo groźnym oprawcą. Westray to siedzący już długo w branży człowiek zajmujący się różnymi nieczystymi interesami. Wie, jak należy rozmawiać z ludźmi mającymi władzę oraz wie, jakie kary wyznaczają ci ludzie w przypadku próby ich oszukania. Rainer to lubujący się w luksusowym życiu człowiek, żyjący z interesów, za które grozi długie więzienie. On także wie, jak działa mafia narkotykowa. Ma piękną kobietę, która z nim jest, bo jest bogaty. Jemu to nie przeszkadza. Jest szczęśliwy, że utrzymuje się na rynku. Mecenas to bohater, który w przeciwieństwie do poprzednich panów zarabia uczciwie. Jednak gubi go chęć szybkiej, dużej forsy ze względu na kłopoty finansowe. Dlatego wchodzi w układ z kartelem. Nielegalny deal okazuje się atrakcyjny i dzięki niemu każdy zgarnie dobrą forsę. Nie zajmę się tym zawodowo. Jednorazowy deal? Akcja, która wszystkim panom miała dać łatwy zarobek, niespodziewanie kończy się nie tak, jak miała, a wszyscy mężczyźni zaczynają być ścigani przez mafię, czyli ludzi bezwzględnych i bezlitosnych. Mecenasie? Co jest? Problem. Mają 20 baniek w plecy. Rozumiesz powagę sytuacji? W filmie zostali opisani ludzie, którzy będą wyznaczać kary za to, co się stało. To pragmatycy. Nie wierzą w zbiegi okoliczności. Po wpadce do bohaterów dochodzi, co się zaraz wydarzy. Boże. Rzecz w tym mecenasie. Łudzisz się, że są rzeczy, do których ci ludzie nie są zdolni. Ale takich rzeczy nie ma. Omawiani bohaterowie stają się ofiarami, a kartel myśliwym. I to bardzo groźnym myśliwym. Rozpoczyna się pościg, w którym ofiara czuje się jak zając uciekający przed drapieżcą. Zatrzymaj się, stój. Ofiary dopadane są bez negocjacji. Tak, jak robi to drapieżna zwierzyna. Jedynym, który przeżył, jest mecenas, ale tylko dlatego, że kartel postanowił ukarać go inaczej. Odebrał mu to, co kochał najmocniej – kobietę. Tu można powiedzieć, że rolę ofiary przejęła ukochana mecenasa. Ona staje się zającem, na którego poluje drapieżca i zostaje bestialsko pojmana. Wszystkie te sceny mają miejsce w drugiej połowie filmu. O tym, że się wydarzą, scenarzysta i reżyser poinformowali o tym wcześniej widzów. Zobaczcie, w jaki sposób. Na samym początku filmu są ujęcia, które ukazują bohaterów czerpiących radość z obserwacji, jak ich drapieżne zwierzaki polują na zająca.
Twórcy świadomie wybrali do tego celu jedno z najbardziej płochliwych zwierząt, na które urządza się polowania, czyli zająca, oraz jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, czyli drapieżnego kota. Te ujęcia to wizualny opis tego, co będzie się działo z omawianymi bohaterami. Co ciekawe, w tych ujęciach jest także opis kartelu. Widzimy Rainera oraz jego dziewczynę. Obserwują wszystko z daleka, czyli nie uczestniczą w polowaniu, ale je śledzą. Taką rolę ma przecież kartel. Ludzie mafii zlecają zadanie, ale sami mają pełną świadomość, co się dzieje. Są z dala od tego, ale można powiedzieć, że wszystko widzą. Zwróciłbym jeszcze uwagę na dialog dziewczyny i Rainera w początkowej scenie polowania. Ważne jest, co ona mówi do niego. Para jest już po seansie polowania i rozkoszuje się chwilą. Rainer jest w dobrym nastroju, przygotowuje drinka. Spójrzcie na jego minę, jest radosny. Do czasu, gdy słyszy odpowiedź na swoje pytanie. A ja ci kogoś przypominam? Yes, you do. Tak. Kogoś, za kim tęsknisz? Someone who is dead. Kogoś, kto nie żyje. I don't think I miss things. Chyba za niczym nie tęsknię. I think to miss something is Tęsknić to mieć nadzieję, że coś wróci, but it's not coming back. ale nie wróci. Teraz jego mina jest bardzo ciekawa. Spojrzenie nie zawiera ani radości, ani strachu, ale widać po nim, że dziwnie się poczuł. Kobieta mówi mu, że on przypomina jej kogoś, kto nie żyje. Bardzo wymowna scena dla kogoś, kto już zna treść filmu i wie, że Rainer ginie jako pierwszy. Spójrzmy teraz, w którym momencie filmu następują sceny pojmania ofiar oraz scena polowania na zająca, która jest ich zapowiedzią. Tu są ujęcia z polowania. Jak widać, są umieszczone na samym początku filmu. Tu jest dialog bohaterów, a tutaj znajdują się sceny, w których ofiary zostają złapane, a także scena złapania dziewczyny mecenasa oraz moment, w którym dowiaduje się on o jej śmierci. Można powiedzieć, że właśnie wtedy wyrok został wykonany na mężczyźnie. Kolejna rzecz, jaka została przekazana widzom jeszcze w pierwszym akcie filmu, to sposób, w jaki zginął Westry. Mecenas i Rainer prowadzą dialog na temat zlecenia, które wykonują dla kartelu. W pewnym momencie Rainer mówi o urządzeniu zwanym bolito. Czym jest i do czego służy? Zwróćcie uwagę, z jaką dokładnością mężczyzna opisuje działanie urządzenia. W tym przypadku to urządzenie mechaniczne z małym silniczkiem elektrycznym i systemem przekładni ściągających stalową linkę, zasilane akumulatorowo. Linka jest z jakiegoś diabelskiego stopu, nie do przecięcia, tworzy pętlę. Zachodzisz w faceta od tyłu, zarzucasz mu to na szyję, zaciągasz mocno luźny koniec i odchodzisz. Nikt cię nawet nie widzi. Szarpnięcie aktywuje silnik, pętla zaczyna się zaciskać, aż do zera. Tuż pod koniec filmu takie bolito zostaje użyte wobec Westreya. Cały wcześniejszy drobiazgowy opis zgadza się z tym, co widz ma okazję zobaczyć w tej scenie. Oczywiście nie pokażę Wam całej sceny ze względu na zasady publikacji YouTube'a. Scena jest bardzo wymowna. Ale która? Ta z opisem działania urządzenia, czy ta, w której odbiorcy zostaje ono zaprezentowane? Ci, co widzieli film, na pewno ocenią sami. I teraz spójrzmy, w jakich momentach filmu twórcy umieścili obydwie sceny. Zapowiedź została umieszczona w okolicach 18 minuty filmu, zaś spełnienie nastąpiło 10 minut przed zakończeniem filmu. Mecenas jako jedyny zostaje przy życiu, ale jak mówiłem, dla niego kara jest inna. Kartel likwiduje jego ukochaną. O tym, że w przypadku mecenasa mafia zajmie się inną osobą, twórcy powiedzieli o tym w scenie dialogowej między mecenasem a Westrayem. Nie jest ona umieszczona na samym początku filmu, ale jeszcze w akcie pierwszym. I tu ważne jest, co mecenasowi mówi Westray. W szkockim prawie zabezpieczeniem majątku może być druga osoba. Zabezpieczeniem? Jak widać, bardzo jasno określono, że nie w każdym przypadku mafia dociera do samej ofiary. Czasami może ukarać winnego, dobierając się do bliskiej jemu osoby. Sęk w tym, co będzie, kiedy zabezpieczenie stanie się atrakcyjniejsze od majątku. A kim jest ukochana mecenasa? Atrakcyjną kobietą, w którą wcieliła się Penelope Cruz. Dalszy przebieg wydarzeń już znamy. Mecenas żyje, bo w jego przypadku kartel wybrał inne zabezpieczenie niż jego życie.
wybrał jego ukochaną. No i na koniec spójrzmy, gdzie wspomniane sceny zostały umieszczone w filmie. Zapowiedzi, które omawiam, znajdują się w pierwszym akcie filmu, który kończy się po około 30 minutach. Porwanie kobiety następuje 32 minuty przed końcem filmu, a wyrzucenie jej ciała 8 minut przed końcem. Na koniec wskazałbym jeszcze jeden ciekawy moment, w którym otwarcie mówi się o tym, co się wydarzy. To scena, w której mecenas oświadcza się swojej ukochanej. Przysłuchajmy się, co mówi mężczyzna i co odpowiada kobieta. Mam zamiar cię kochać aż do śmierci. Me first. Mojej. Nigdy w życiu. Jak już wiemy, dziewczyna umrze przed mecenasem, który może dożyć starości. I zobaczmy, jak to wygląda na moim wykresie. Dialog umieszczony jest około 23 minuty, a scena wyrzucenia ciała dziewczyny 8 minut przed końcem filmu. Filmy lubią przekazywać informacje o tym, co się wydarzy, ale robią to znacznie mniej dosłownie. Pamiętajcie, że mówienie o tym, co się wydarzy, nie jest jednoznaczne z tym, że ostatecznie będzie to miało miejsce w filmie. W tym obrazie reżyser i scenarzysta postanowili zbudować główną dramaturgię nie na typowym zaskoczeniu widza, ale na tym, że te wszystkie rzeczy, które się pokazuje, czy o których się mówi w pierwszym akcie, rzeczywiście następują. I to stanowi w filmie pewnego rodzaju zaskoczenie. Coś na zasadzie, oni naprawdę tego doczekali, ich naprawdę to spotkało i niestety dla nich było tak, jak zapowiadali twórcy. Myślę, że scenarzysta Adwokata miał świetny pomysł na takie zapowiedzi, a reżyser pokazał je tak, że ich spełnienie robi wrażenie. Zdania jednak są podzielone i niektórzy uważają, że film nie zaskakuje, a jedynie przedstawia zapowiedzianą historię. Jeżeli widzieliście ten film, to dajcie znać, jak Wy go odebraliście. Pamiętajcie o konkursie pod każdym moim odcinkiem. Można wygrać film na płycie, także komentujcie, ocencie moją pracę. Ja Wam dziękuję za 1000 subskrypcji. Lecimy dalej. I oczywiście za 1000 subskrypcji będzie specjalny odcinek, w którym zaprezentuję całą moją kolekcję płyt filmowych. Także zapraszam już niedługo. Do zobaczenia.